Hangzhou jest miastem leżącym w południowo-wschodnich Chinach, założonym w czasach dynastii Qin. Obecnie mieszka tu około 6 milionów mieszkańców i jest to największe miasto we wschodnich Chinach, a zarazem stolica prowincji Zhejiang. Miasto było wymieniane jako jedna ze starożytnych stolic Chin. Pełniło tę funkcję w czasach dynastii Song. Obecnie jest to miejsce wypoczynku wielu Chińczyków z uwagi na jedną z największych atrakcji – centralnie położone jezioro zachodnie – Qihu. Wokół jeziora rozmieszczone są różne atrakcje turystyczne – świątynie, pagody, w tym pagoda Leifeng i parki. W pobliżu jeziora skupiły się również sklepy z luksusowymi artykułami. Można tu kupić produkty takich marek jak Apple, Prada, a nawet samochody Lamborghini czy Maserati. W okolicznych miejscowościach znajdują się plantacje herbaty Longjing, jednej z najlepszych i najsłynniejszych rodzajów zielonej herbaty. Na deptaku otaczającym jezioro dzieje się naprawdę dużo. Jak w wielu miejscach Chin, kraju tzw. republik parkowych, obszar ten zdominowany jest przez życie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dzieci, szczęśliwe i uśmiechnięte od ucha do ucha, biegają i tworzą niepojęty hałas. Harmider potęgowany jest przez grupki ludzi starszych lub w średnim wieku, którzy oddają się swojej pasji – muzyce. Chińczycy to bowiem naród niezwykle muzykalny. Co krok spotkać można grupki ludzi ćwiczących układy taneczne przy dźwiękach muzyki lub oddających się karaoke. Jeszcze inni tworzą ulotną chińską kaligrafię, zamiast atramentu używając wody. Na jeziorze kilka razy w ciągu dnia i wieczorem odbywają się pokazy tańczących fontan. Podczas spotkania Huawei User Group
Organizatorzy zaprosili uczestników na galową kolację, która odbyła się w plenerze wewnątrz świątyni Tianwangzi. Jest to świątynia pamięci władców królestwa Wu Yue, którzy rządzili tymi ziemiami pomiędzy rokiem 923 a 978 naszej ery, kiedy to ostatni z królów oddał władzę w ręce dynastii Song. Świątynia była wielokrotnie niszczona i odbudowywana, po raz ostatni w roku 2003, co tłumaczy jej stylizowany, a jednak nowoczesny wygląd. Podczas kolacji można było posłuchać chińskiej muzyki ludowej i skosztować potraw charakterystycznych dla różnych regionów Chin. Herbata Longjing, lub tłumacząc dosłownie jej nazwę smocza studnia, to jeden z najlepszych i najsłynniejszych w Chinach rodzajów zielonej herbaty, którego pozycję na rynku i w kulturze chińskiej można porównać do win Bordeaux na francuskim rynku winiarskim. Herbacie tej przyznano status Gongcha, herbaty cesarskiej, w czasach dynastii Qing przez cesarza Kangxi. Według legendy wnuk Kangxi, późniejszy cesarz Qianlong, odwiedził Jezioro Zachodnie podczas swoich wakacji. Udał się do świątyni Hugong u stóp Shifangshan, lwiego szczytu, gdzie został obdarowany filiżanką herbaty Longjing. Przed świątynią rosło 18 krzaków herbaty. Cesarz Qianlong był pod tak wielkim wrażeniem smaku herbaty, że przyznał tym 18 krzakom status cesarskich. Krzaki te ciągle rosną, a ich herbaciane liście są sprzedawane na corocznej aukcji za cenę grama przewyższającą nawet cenę złota. Samo parzenie herbaty Longjing przypomina swego rodzaju ceremonię. Wszystko odbywa się powoli, bez zbytniego pośpiechu. Herbata podawana jest gościom do powąchania, by można było poczuć aromat prażonych liści. Szklanki muszą być uprzednio podgrzane, by nie schłodziły zbytnio wody do przygotowania naparu.
Do szklanek wsypywana jest porcja herbacianych liści. Następnie wlewana jest niewielka ilość gorącej wody. Pozwala to zmiękczyć liście i rozpocząć proces zaparzania. Delikatne mieszanie ma na celu wypłukanie większej ilości naparu. Szklanka dopełniana jest wodą. Woda nalewana jest z pewnej wysokości, aby jej przepływ po zetknięciu się z wodą znajdującą się już w szklance wymusił ruch wody i obmywanie liści herbaty, co pozwala wydobyć głębszy smak. Tak zaparzoną herbatę można już podać gościom. Chiński znak cha, oznaczający herbatę. Klasa herbaty zależy od pory zbiorów. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę. Najlepsza herbata z pierwszego zbioru ma mniejsze liście i delikatną zieloną barwę. Kolejny zbiór to większe i ciemniejsze listki. Yeah, second picking. Second picking is longer leaves, you see. Longer leaves, you see. It's smaller, yeah? You see, and here the first picking, get here. Baby, that's the baby tea, yeah. 还有比这个还要不好的 They have some other categories lower than this. 这个2800。一斤500克是吧？这个嘞？这个是1300。 Zlokalizowany w zachodniej części Hangzhou, Narodowy Park Mokradeł Xixi obdarzony jest bogatymi zasobami ekologicznymi, unikalnymi cudami przyrody i atrakcjami kulturalnymi. Jest to pierwszy i jedyny Narodowy Park Mokradeł łączący mokradła miejskie, mokradła kultywowane i obiekty kultury. Można tu spotkać różnorodną florę, wierzby, kamforę, bambus, hibiskus i faunę, karpie, krewetki, węgorze oraz najłatwiejsze do dostrzeżenia – kraby. Park dzieli się na 3 części. Część zachodnia o powierzchni prawie 2,5 km² jest znajdującą się pod ścisłą ochroną, ekologiczną i hodowlaną strefą, która chroni, przywraca i reprodukuje mokradła o wielkiej biologicznej zawartości. Na zachodzie znajduje się zamknięty przez wiele lat teren, który wykorzystywany jest do kształtowania krajobrazów mokradeł. Pomiędzy nimi znajduje się strefa turystyki ekologicznej. Można tu zwiedzić wioskę rybacką, poznać styl życia dawnych mieszkańców, ich zwyczaje, osobna wystawa dotyczy zwyczajów ślubnych, czy charakter ich pracy, od rybołówstwa do produkcji jedwabiu. Ponad 70% powierzchni parku pokrywa woda. Zatem przydomek Podmokły Raj jest w pełni uzasadniony.
Park Huanglongdong, jaskini Żółtego Smoka, położony jest na tyłach wzgórza Cixia. Według legendy mnich imieniem Hui Kai w czasach południowej dynastii Song przybył na to miejsce i zdecydował się wybudować świątynię, by krzewić buddyzm. Pewnego dnia znienacka pojawił się żółty smok i uderzył w ziemię. Wtedy miejsce w cudowny sposób zmieniło swój wygląd, a skutki tego możemy podziwiać do dziś. Świątynia znajdująca się u szczytu wzgórza obecnie jest świątynią taoistyczną, a sam park stanowi miejsce swego rodzaju miłosnej giełdy, gdzie rodzice zapracowanych synów gromadzą się w pobliżu kamienia z wyrytym chińskim znakiem oznaczającym przeznaczenie i starają się pozyskać dla nich jak najlepsze dziewczęta. Ze szczytu góry rozciąga się piękna panorama Jeziora Zachodniego. Sihu, Jezioro Zachodnie, jest najsłynniejszym miejskim akwenem wodnym w Chinach. Dzięki swoim bajkowym mostom i wyspom było oprawą sceniczną wielu opowieści i wierszy o miłości. Jak głosi legenda, kiedyś smok i feniks kłócili się o perłę, powodując jej upadek. Spowodowało to powstanie Jeziora Zachodniego. Na tylnej stronie banknotu o nominale 1 juana można zobaczyć jeden z najsłynniejszych widoków z nad Jeziora Zachodniego. Stojąc na południowym końcu wyspy Xiaoyingzhou, można zobaczyć na jeziorze 3 kamienne pagody. W nocy ich wnętrze jest rozświetlone przez świece, których światło pada na powierzchnię wody przez okrągłe otwory, tworząc odbicie podobne do odbicia księżyca. Antyczna ulica Qinghefang jest częścią ulicy Hefang, położoną u stóp wzgórza Wushan. Jest to jedyna dobrze zachowana część antycznego miasta. W czasach południowej dynastii Song ulica ta z mnóstwem sklepów, restauracji i herbaciarni była miejskim centrum politycznym, kulturalnym i handlowym. Nawet po tak wielu latach jest to dobrze prosperujący teren biznesowy. Przy ulicy tej mieści się wiele sklepów istniejących od stuleci. Obowiązkowym punktem dla każdego turysty odwiedzającego ulicę jest posąg śmiejącego się Buddy, z którym koniecznie trzeba zrobić sobie zdjęcie. Wushan góruje nad miastem Hangzhou na południe od Starego Miasta. Wierzchołek wieńczy pawilon nazywany pawilonem miejskiego bóstwa Chenghuang. Tuż obok pawilonu mieści się świątynia Zhouxin. Był on nadzorcą prowincji Zhejiang, przez mieszkańców nazywanym zimne oblicze mrożące stal, z powodu swej bezstronności i uczciwości. Pozbył się złych urzędników, a następnie w tajemnicy udał się do więzień w prowincji, by osobiście zbadać słuszność wyroków. Uratował tym wielu niewinnych ludzi. Nie podobało się to oficjelom, więc doprowadzili do zamordowania Zhouxina. Wywołało to poruszenie i zamieszki wśród miejscowej ludności. Aby załagodzić gniew, cesarz oświadczył, że jego marzeniem jest, by Zhouxin stał się bóstwem Hangzhou.
wyższych pięter rozpościera się piękna panorama miasta. Goście kawiarni znajdującej się na najwyższym poziomie mogą na żywo wysłuchać koncertów muzyki ludowej. Yeah, some. Oh, this is the powder of lotus root. Wieczorem na jeziorze Iłechu odbywa się przedstawienie Impresja Jeziora Zachodniego. To gigantyczne taneczne show z muzyką Kitaro i w reżyserii Zhang Yimou, który stworzył ceremonię otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, odbywa się na gigantycznej scenie umocowanej tuż pod powierzchnią wody. Sprawia to wrażenie, jakby każdy z tancerzy stąpał po jeziorze.
Szanghaj to największe miasto w Chinach i zarazem najbardziej zaludnione. Mieszka tu prawie 24 miliony ludzi. Jest to największy chiński ośrodek gospodarczy, finansowy i komunikacyjny. Jest to trzeci co do wielkości port morski na świecie. Nazwa miasta składa się ze znaków na i morze. Nie oznacza jednak na morzu. Byłoby to Haishan. Często interpretuje się ją jako najdalszy zasięg morza. Szanghaj miał też wiele przydomków nadanych przez przybyszów z zachodu. Paryż Wschodu, Królowa Orientu, czy też mniej sławny azjatycka prostytutka. Ten ostatni odnosił się do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, kiedy szerzyła się tu przestępczość i prostytucja. Obecnie władze chińskie zachęcają inwestorów zagranicznych i krajowych do inwestycji w mieście poprzez liczne ulgi podatkowe, jakie otrzymują nowe inwestycje. Miasto cały czas konkuruje z Hongkongiem o rolę w gospodarce i finansach Chińskiej Republiki Ludowej. Jednym z najbardziej znanych widoków jest panorama dzielnicy Pudong, dosłownie na wschód od Pu. Huangpu to rzeka przecinająca miasto. Projekt dzielnicy powstał w 1990 roku. Od początku zakładano, że będzie to finansowe i komercyjne centrum Chin. W Pudong znajdują się Oriental Pearl Tower, Jinmao Tower oraz Shanghai World Financial Center, architektoniczne symbole Szanghaju, a także ekonomicznego rozwoju Chin. Shot of the Pudong from the new Pudong from the side. Feel good to see the Shanghai. Oriental Pearl Tower to wieża telewizyjna będąca piątą pod względem wysokości wieżą na świecie. Jej wysokość to 468 metrów. Dla turystów udostępniony został taras widokowy, skąd rozciąga się porywający widok na miasto. Patrząc w kierunku Bundu, dostrzec można pomnik bohaterów ludowych, upamiętniający poległych w walkach rewolucyjnych od czasu I wojny opiumowej oraz tych, co oddali życie walcząc ze skutkami klęsk żywiołowych, a także most Waibaidu, znany z literatury, filmu i telewizji. That bridge called the bridge, Wedding Picture Taking Bridge. The Western it's called Waibaidu. Podłoga na tarasie wykonana jest z grubego szkła. Stojąc na niej, odnosi się wrażenie, że ma się u stóp cały świat. Tuż obok Perły Orientu mieści się akwarium szanghajskie. Jego największą atrakcją, oprócz wielu egzotycznych morskich stworzeń, jest podwodny tunel, dający wrażenie, że znajdujemy się głęboko pod wodą.
that time? Doesn't look like. Swiss. Rzeka Huangpu stanowi jakby symboliczną granicę między nowoczesną dzielnicą Pudong a nadbrzeżem Bund, gdzie mieszczą się dziesiątki budynków historycznych, kiedyś służących jako banki, domy handlowe, izby celne lub konsulaty. Część z tych funkcji budowle te pełnią w dalszym ciągu. But it really looks like that. Sometimes when you watch it vibrate, you will feel it like I always think this building looks like emperor, Colors? king. It's like a king. I think among the buildings. Yes, and with a crown, with a great crown. So about this building, first of all, because it's the grandest building on the Bund, so the owner, sometimes when the local government has some events held, so this area is blocked. It doesn't allow people to walk through. HSBC building, and these two buildings was operated by Hong Kong, and also was founded by Hong Kong. Nocą zarówno Bund, jak i Pudong zupełnie zmieniają swój wygląd. Dzięki oświetleniu budynki prezentują się bardziej atrakcyjnie niż w świetle dnia.
Atrakcją turystyczną jest tunel pieszy łączący Bund i Pudong. Nazwa pieszy użyta jest trochę na wyrost, gdyż podróż tunelem odbywa się w niewielkich kapsułach jadących po torze. Podczas podróży jadącym towarzyszą rozmaite efekty świetlne i dźwiękowe. Shining stars. 星空灿烂。 Paradise and hell. 天堂。 地貌华子。 Assault in blue water. 深海行人间。 Sea cadence. 是牧羊。 Meteor shower. 明星点。 Ulica Nankińska to ulica handlowa, uznawana za jedną z największych na świecie. Po I wojnie opiumowej port w Szanghaju otwarty został dla międzynarodowego handlu, a ulica stała się brytyjską koncesją. Była pierwszą ulicą handlową w mieście. Handlowano tam głównie towarami zagranicznymi. Dziś na ulicy Nankińskiej swoje punkty handlowe ma ponad 600 firm z całego świata.
Pekin, po chińsku Beijing, północna stolica, jest stolicą Chińskiej Republiki Ludowej i miastem wydzielonym, podlegającym bezpośrednio władzom kraju. Jest to pod względem liczby ludności drugie po Szanghaju miasto Chin, liczące blisko 20 milionów mieszkańców. Miasto ma bogatą historię, a jego architektura, pamiętająca starożytne czasy, spotyka się z nowoczesnymi budynkami. Władze państwowe dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Przy wejściu do metra i głównych atrakcji turystycznych przechodzi się kontrolę bezpieczeństwa przypominającą tę na lotniskach. Policja lub wojsko są wszechobecne, a dostęp do niektórych miejsc jest w pewnych porach niemożliwy. Jednak życie toczy się normalnym torem, a miejskie parki pełne są mieszkańców i turystów ćwiczących układy taneczne, śpiewających karaoke czy grających w szachy. Chińskie szachy, różniące się wyglądem i zasadami gry od tych popularnych na zachodzie. Gdy latem 2001 roku zapadła decyzja o przyznaniu Pekinowi organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich, wzbudziła ona kontrowersje, jako że Chiny uznawane były za kraj łamiący prawa człowieka. Część osób była jednak zdania, że igrzyska mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w Chinach. Kontrowersje wzbudziła też sama budowa Parku Olimpijskiego. Żeby wybudować kosmiczne obiekty, które dziś sprawiają, że świat przeciera oczy ze zdumienia, trzeba było zrównać z ziemią ponad 4,5 tysiąca domów i przymusowo wysiedlić ponad 1 milion osób. Jednak obiekty olimpijskie robią ogromne wrażenie. Stadion Narodowy, potocznie nazywany Ptasim Gniazdem, mieści 80 tysięcy widzów. Naprzeciw stadionu znajduje się Narodowe Centrum Sportów Wodnych, zwane potocznie Wodną Kostką. W Parku Olimpijskim znajduje się mur, na którym wygrawerowane są nazwiska wszystkich medalistów paraolimpijskich i olimpijskich. Na Olimpiadzie w 2008 roku Polacy zdobyli 10 medali, 3 złote, 6 srebrnych i 1 brązowy. A Mazurek Dąbrowskiego był pierwszym hymnem narodowym odegranym na Stadionie Olimpijskim po zdobyciu przez Tomasza Majewskiego złota w pchnięciu kulą. We spend too much time apart. Oh, this is the time when our dreams are made come alive. Forever friends in harmony, as the whole world joins and sees days of unity and peace. Forever through the years, we'll hear the cheers, joy and laughter everywhere. We're together here to share. Forever friends. We are one, no matter what we have gone on. Days of unity and peace, forever through the years, we'll hear the cheers, joy and laughter, we're together here to share. One world
见未来。已经用汗水来灌溉无中色彩。Sztuczne jezioro, wybudowane do rozgrywania konkurencji wioślarskich, widziane z góry, ma kształt smoka. 创造最大的舞台，最豪迈的时代。这片土地已经准备好，打开梦想起飞的跑道，让全世界的目光降落在我们的怀抱。We are ready， 把心和心都连在一起。We are ready， 把天与地都连在一起，超越了自己，赢得一场光荣的胜利，让世界纪念梦想的神奇。We are ready， We are ready， We are ready。一分一秒的等待，这刻终于到来。满天灿烂的烟花，在骄傲的盛开。这个民族已经准备好，带着笑容来向你问好，让全世界的目光降落在我们的怀抱。We are ready， 把心和心都连在一起。We are ready， 把天与地都连在一起，超越了自己，一场光荣的胜利，让世界纪念梦想的神奇。We are ready， 把心和心都连在一起。We are ready， 把天与地都连在一起，超越了自己，赢得一场光荣的胜利，让世界纪念梦想的神奇。We are ready， We are ready， We are Zakazane miasto, Gugong, dosłownie starożytny pałac, to dawny pałac dynastii Ming i Qing, znajdujący się w centrum Pekinu, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kompleks pałacowy wybudowany został w latach 1406-1420 na polecenie cesarza Jongle z dynastii Ming na miejscu dawnego miasta stołecznego mongolskiej dynastii Yuan. W czasie wojny domowej i najazdu Mandżurów większość zabudowań uległa zniszczeniu, ale zostały one odbudowane przez następną mongolską dynastię Qing. Po ustanowieniu republiki w 1912 roku część zakazanego miasta udostępniono jako muzeum. W części wewnętrznej do 1924 roku nadal mieszkał cesarz. Kompleks rozplanowano wzdłuż osi głównej północ-południe. Na obszarze o długości 960 metrów i szerokości 760 metrów wzniesiono około 800 pałaców i wiele mniejszych pawilonów. Południowym wejściem jest Wumen, brama południkowa. Za nią znajduje się brama najwyższej harmonii, za którą z kolei znajduje się centrum pałacu, a zarazem administracyjne i ceremonialne centrum cesarstwa. Kompleks 3 hal tronowych. Od południa pierwszy jest Taihedien, pawilon najwyższej harmonii, gdzie odbywały się uroczystości koronacyjne z okazji urodzin cesarza i Nowego Roku.
Dalej mniejszy pawilon, John Hedien, w którym cesarz przygotowywał się do uroczystości. Kolejno Bao Hedien, sala audiencji. Główne hale, podobnie jak większość budynków zakazanego miasta, utrzymane są w szczęśliwych fińskiej symbolice kolorach: czerwonym ściany i kolumny i żółto-złotym dachy. Charakterystyczny odcień dachówki był zastrzeżony dla pałaców cesarskich. Symetryczne założenie, oparte na podstawowej osi północ-południe, z pomocniczymi osiami równoległymi do osi głównej, wyrażało harmonię, która winna panować we wszechświecie. Cesarz, zasiadający w sali tronowej najważniejszej hali Taihedien, w centrum pałacu, położonego w centrum miasta, zajmował w sensie kosmologicznym miejsce w centrum świata. Za częścią oficjalną, oddzieloną murem i bramą Tianqingmen, znajduje się część prywatna, rezydencje cesarskiej pary oraz ogrody cesarskie. Kompleks świątynny, nazywany po chińsku Tiantan, świątynią nieba, zbudowany został za panowania cesarza Yongle, tego samego, który wzniósł również zakazane miasto. Wszystkie budowle w tym kompleksie kryte są niebieską dachówką symbolizującą niebo. Centralne miejsce kompleksu zajmuje pawilon modlitwy o urodzaj, Qiniandian. Świątynia o średnicy 32 metrów i wysokości 38 metrów zwieńczona jest potrójnym dachem wykonanym z błękitnych dachówek w kolorze nieba. Sklepienie podtrzymywane jest na 28 bogato zdobionych kolumnach. Z 4 stron świata znajdują się potężne smocze kolumny symbolizujące 4 pory roku. Pozostałe 24 kolumny symbolizują miesiące i godziny dnia. We wnętrzu dekorowanym barwnymi malowidłami znajduje się figura smoka reprezentująca cesarza Chin. Cesarz uważany był za syna niebios, a także pośrednika pomiędzy niebem i ziemią. Co rok w okresie zimowego przesilenia monarcha odprawiał na terenie świątyni nieba modły o urodzaj w nadchodzącym roku. Po 3 dniach oczyszczającego postu cesarz przybywał wraz z dworem w najkrótszy dzień roku do kompleksu świątynnego. Oddawał się medytacji w cesarskim sklepieniu nieba, jednocześnie zasięgając rad bogów w sprawach państwa. Na noc udawał się do pawilonu modlitwy o urodzaj, a następnego dnia
składał ofiary ze zwierząt pod tronem nieba na okrągłym ołtarzu. Mieszkańcy Pekinu nie mieli prawa uczestniczyć w obrzędzie. Nie mogli nawet obserwować poprzedzającej go procesji dworu cesarskiego z zakazanego miasta do kompleksu świątynnego. Na czas jej przejścia musieli zamknąć się w domach, zaryglować okna i zachować milczenie. Qing dynasty, not Ming dynasty. Qing dynasty, they come from northeast of China. They are very afraid. Pałac letni, po chińsku Yihyuan, oznaczający ogród pielęgnowania harmonii, to kompleks parkowo-pałacowy stanowiący miejsce letniego wypoczynku cesarzy z dynastii Qing. Dzieje Yihyuanu zaczynają się w 1750 roku, kiedy to dla uczczenia 70. urodzin swojej matki cesarz Qianlong rozkazał utworzyć w tym miejscu rezydencję o nazwie Ogród Czystych Fal – Qingyuan. Pogłębiono i poszerzono wówczas jezioro, nadając mu nazwę Kunming. Ziemia wybrana do wykopania jeziora posłużyła do usypania wzgórza długowieczności. Qingyuan doznał poważnych zniszczeń podczas interwencji wojsk angielsko-francuskich w czasie II wojny opiumowej w 1860 roku. W 1885 roku cesarzowa Cixi z uwagi na brak funduszy pozwalających na ewentualną odbudowę doszczętnie zniszczonego ogrodu nakazała wybudować nową rezydencję cesarską na gruzach Qingyuan. Budowa, zakończona w 1889 roku, sfinansowana była z funduszy mających służyć pierwotnie budowie floty oraz z handlu urzędami. Cała inwestycja pochłonęła 100 milionów taeli i zrujnowała chiński skarb. Na brzegu jeziora znajduje się marmurowa łódź, wybudowana ironicznie przez Cixi za pieniądze przeznaczone na rozbudowę floty. Na środku przedniego zbocza wzgórza długowieczności znajduje się wieża buddyjskich kadzideł, gdzie cesarzowa Cixi odprawiała modlitwy i ofiarowywała kadzidła. Wzgórze długowieczności wieńczy Morze Mądrości, świątynia zbudowana z kolorowego szkła, w której umieszczono ponad 1000 buddyjskich posążków. Na tylnym zboczu wzgórza znajduje się świątynia Syda Buzhou, 4 wielkich regionów. Ta grupa buddyjskich budowli została wzniesiona za panowania cesarza Qianlong w stylu architektury tybetańskiej. Wzgórze długowieczności opływa od tyłu rzeka Suzhou i ulica o tej samej nazwie. Plac Bramy Niebieskiego Spokoju Tiananmen znajduje się przed zakazanym miastem. Sama brama mieści się na północnym krańcu placu i stanowi wejście na teren miasta cesarskiego. Na rozległym placu znajdują się jedynie 2 obiekty: pomnik bohaterów ludu oraz mauzoleum Mao Zedonga. Obecnie plac Tiananmen jest największym placem na świecie. Na zachodniej pierzei placu znajduje się wielka hala ludowa, a na wschodniej Chińskie Muzeum Narodowe. Miejsce to znane jest z wielu wydarzeń politycznych. Tutaj 1 października 1949 roku Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową, a w 1966 roku spotkał się z czerwonogwardzistami. Jednak do historii przeszły krwawo stłumione protesty z 1989 roku. Na placu znajduje się wielki maszt, na który codziennie o wschodzie słońca uroczyście wciągana jest flaga Chińskiej Republiki Ludowej, która powiewa przez cały dzień aż do zachodu słońca, kiedy to odbywa się ceremonia opuszczenia flagi.
plac Tiananmen, po ceremonii opuszczenia flagi jest opróżniany z ludzi i zamykany na noc. Wielki Mur Chiński to zbiorcza nazwa systemów obronnych składających się z zapór naturalnych, sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz w najbardziej strategicznych miejscach murów obronnych z ubitej ziemi, murowanych lub kamiennych. Tradycyjnie przyjmuje się, że Wielki Mur rozciągał się od Shanhaiguan nad zatoką Liaodong do Jiayuguan w górach Nanshan na długości około 2400 km. W przeszłości mylnie mówiono, że jest to jedyna budowla na Ziemi widoczna z Księżyca. Jednak mimo swojej długości mur w górnej partii ma od 4 do 5 metrów szerokości, zatem mniej niż dwupasmowa droga, która z kosmosu nie jest widoczna. Wysokość muru wynosi od 7 do 8,5 metra. Sekcja udostępniona do zwiedzania w miejscowości Mutianyu ma w swojej konstrukcji cechy wyróżniające ją od innych fragmentów muru. Strażnice rozmieszczone są gęściej niż w pozostałych odcinkach Wielkiego Muru. Na długości 2 km 250 metrów naliczyć można 22 wieże. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne attyki posiadają blanki umożliwiające oddawanie strzałów do wrogów po obydwu stronach. Jest to rzadka cecha w innych częściach Wielkiego Muru. Przełęcz Mutianyu składa się z 3 strażnic, jednej większej w środku i 2 mniejszych po obydwu stronach. Te 3 wieże połączone są ze sobą wewnątrz muru. Taka struktura jest rzadko spotykana w innych częściach chińskiego muru. Mur, nawet w czasach swojej świetności, nie spełniał nigdy roli fortyfikacji zdolnej przeciwstawić się długiemu oblężeniu przez silną armię. Stanowił jednak dość skuteczną zaporę przed nieskoordynowanymi atakami małych ord, zapewniając względny spokój na terenach przygranicznych i umożliwiając prowadzenie handlu wzdłuż jedwabnego szlaku. W sytuacji zmasowanego ataku zorganizowanej armii mur był niemal całkowicie bezużyteczny i mógł co najwyżej spełniać rolę systemu wczesnego ostrzegania. Do przekazywania wiadomości alarmowych na wypadek zbliżania się nieprzyjaciół służyły wieże sygnalizacyjne rozmieszczone co 100 metrów, na których w nocy zapalano ogień, a w dzień wypuszczano dym, który błyskawicznie był przekazywany wzdłuż całego kraju systemem od wieży do wieży.
Nawet jeśli drogę na mur i spacer po nim uznać można za męczące, to droga na dół jest szybka i bardzo przyjemna. Panda wielka w środowisku naturalnym zamieszkuje łańcuchy górskie położone w prowincjach Syczuan, Gansu i Shaanxi. Jej przynależność do ssaków drapieżnych nie ulega wątpliwości, jednak w rzeczywistości odżywia się pędami roślin. Najwięcej żywi się pędami bambusa, lecz nie gardzi też rybami i małymi gryzoniami. Poszycie wszystkich lasów, w których występuje panda, jest utworzone przez bambusy. Zarośla bambusowe, będące dla pandy jednocześnie kryjówką i przede wszystkim źródłem pokarmu, są chronione przez wysokie drzewa. Niestety, coraz więcej lasów tworzących środowisko pandy wycinanych jest przez ludzi pod pola uprawne. Panda wielka należy do zwierząt na granicy wymarcia, głównie wskutek niskiej rozrodczości, ale również wskutek stopniowego ograniczania obszarów dla niej dostępnych. Yonghe-gong, dosłownie Pałac Pokoju i Harmonii, zwany potocznie Świątynią Lamy, to jeden z największych i najważniejszych klasztorów buddyzmu tybetańskiego na świecie. Wybudowany w 1694 roku przez cesarza Kangxi jako rezydencja jego czwartego syna, przyszłego cesarza Yongzhenga. Po wstąpieniu Yongzhenga na tron w 1722 roku budynek został podzielony i w jednej z jego części zainstalowano klasztor buddyjski. Nieco później część pałacowa spłonęła. W 1725 roku część świątynną nazwano Yonghe-gong, a w 1744 roku kompleks został oficjalnie ogłoszony klasztorem. Kompleks łączy w sobie elementy architektury chińskiej i tybetańskiej, częściowo także mongolskiej. Ze względu na swoją pierwotną funkcję odróżnia się od innych klasztorów buddyjskich, przypominając bardziej pałac. Yonghe-gong składa się z 5 hal poprzedzonych dziedzińcami. Są to kolejno pawilon niebiańskich królów, pawilon harmonii i pokoju, pawilon nieskończonych łask, pawilon koła Dharmy oraz pawilon wiecznej szczęśliwości.
Wewnątrz świątyni zachowało się wiele cennych mebli i posągów, z których największym jest znajdujący się w pawilonie Wiecznej Szczęśliwości posąg Buddy Maitreji o wysokości 18 metrów, wyrzeźbiony z jednego pnia sandałowca o łącznej długości 26 metrów. Część wkopana jest w ziemię. Świątynia Konfucjusza jest to druga po świątyni w Cifu pod względem wielkości świątynia konfucjańska. Usytuowana jest niedaleko buddyjskiej świątyni Lamy i połączona ze znajdującą się w jej bezpośrednim sąsiedztwie Akademią Cesarską. Akademia została wzniesiona w 1306 roku za panowania cesarza Chenzonga z dynastii Yuan. Pełniła swoją rolę aż do upadku monarchii w 1911 roku. Kilkukrotnie ją przebudowywano. Obecnie jest jedyną zachowaną akademią z czasów cesarstwa. Główny budynek kompleksu, pawilon Biyong, otoczony jest okrągłą sadzawką, przez którą prowadzą 4 mostki. Wewnątrz tego pawilonu cesarze udzielali wykładów. Na terenie akademii znajduje się również 189 kamiennych stel, na których z polecenia cesarza Qianlonga wyryto tekst 13 klasycznych dzieł literackich. Akademia połączona jest bramą ze świątynią Konfucjusza. Jej głównym budynkiem jest pawilon Dacheng, w którym sprawowane są obrzędy ku czci Konfucjusza. Na terenie świątyni znajduje się 198 kamiennych tablic, na których przez czasy panowania dynastii Yuan, Ming i Qing zapisywano nazwiska osób, które zdały egzaminy urzędnicze w położonej tuż za murem akademii. Sam system egzaminowania stworzony w Chinach jest do dziś wykorzystywany przy organizacji współczesnych egzaminów. Kamienne stele z inskrypcjami umieszczono także w 14 świątynnych pawilonach i są one obecnie źródłem cennych informacji o historii cesarskich Chin. Wieża Bębnów Beijing-Gulou została wzniesiona w 1272 roku, podobnie jak pobliska wieża dzwonu. Strawiona niedługo potem przez ogień, została odbudowana w 1297 roku. W 1420 została przebudowana i przesunięta nieco na wschód w stosunku do pierwotnej lokacji. Przebudowywano ją jeszcze dwukrotnie, w 1539 i w 1800 roku. Dwupiętrowa, zbudowana z drewna wieża mierzy blisko 47 metrów wysokości. Na piętrze znajduje się wielki bęben, na którym do końca monarchii 108 uderzeniami ogłaszano nadejście nowego roku. Dawniej wielkiemu bębnowi towarzyszyły 24 mniejsze bębny, służące do wybijania godzin oraz wykonane z brązu 4 klepsydry, które nie zachowały się do naszych czasów. Dziś w wieży można obejrzeć wystawę urządzeń służących do odmierzania czasu, a także wysłuchać rytmu bębnów.
Hutong to tradycyjny chiński zespół szczelnie połączonych ze sobą parterowych budynków. Budowane były na planie prostokąta z wąskimi uliczkami, do których przylegają bramy wejściowe do Sihyuan, czyli małych wspólnych dziedzińców, wokół których ulokowane są parterowe zabudowania z nieotynkowanej cegły. Hutongi zazwyczaj nie posiadają sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania, a mieszkańcy korzystają ze wspólnego wychodka na podwórzu. 你能伙伴吗？each day 8 hours。湖北，您是哪里的？山西大川面的是吧？你那边是醋是不是挺有名的？醋是吧？醋，对。Our this driver came from the Shanxi province. Shanxi province, if this is Beijing, Shanxi is... Warunki życia w hutongach zależały od pozycji społecznej mieszkańców. Mieszkanie w dzielnicy bogatych hutongów było nobilitacją, a przed wojną lokowano w nich zagraniczne placówki dyplomatyczne i handlowe. W biednych hutongach większość ulic nie posiadała utwardzanej nawierzchni i w czasie deszczy zamieniała się w błotne potoki. Domy biednych hutongów były zazwyczaj ruderami z desek i gliny, zamieszkiwały w nich wielopokoleniowe rodziny, a ilość miejsca na osobę często wystarczała jedynie do spania w kuckach. They need salty to mix. How do you say? If this is hot, how much? W dawnych Chinach istniała ścisła definicja szerokości ulicy lub alei. Ulice w hutongach bardzo często nie przekraczają więc szerokości 9 metrów i do dzisiaj pozostają najwęższymi drogami w Pekinie. Niejednokrotnie alejki pozostają nie szersze niż 3 do 4 metrów, a czasem są tak wąskie, że mogą się nimi poruszać jedynie pojazdy jednośladowe. Park Beihai był dawnym ogrodem cesarskim leżącym na północ od zakazanego miasta. Park jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Chinach. Nazwa Beihai oznacza dosłownie północne morze. W centrum parku
leży wyspa Chonghua, która jest otoczona dużym stawem, jeziorem Taiye, zwanym też inaczej Beihai, od czego pochodzi nazwa całego parku. Północny brzeg zamyka parawan 9 smoków, ozdobiony barwnymi wizerunkami smoków wykonanymi z glazurowanych, rzeźbionych cegieł. Jest to mur, który osłaniał nieistniejącą świątynię. Ściana ukazuje technikę i umiejętności chińskich rzemieślników. Mimo upływu 200 lat wszystkie kolory są ciągle jasne i nic nie odpadło ani nie odłamało się. Wzdłuż brzegów jeziora stanął zespół otwartych altan, pawilony 5 smoków. Na wyspie Chonghua, w jej najwyższym punkcie, znajduje się zbudowana z białego marmuru lamaistyczna stupa, zwana Białą Dagobą. Pierwszy cesarz dynastii Qing, Sungzhi, zgodnie z sugestią tybetańskiego lamy, zgodził się wybudować dagobę, aby pokazać swoją buddyjską wiarę i pragnienie zjednoczenia wśród różnych chińskich grup etnicznych. Naprzeciwko dagoby znajduje się świątynia Yongan, zwana początkowo Świątynią Białej Pagody. W 1993 roku świątynia została odrestaurowana. Odtworzony został pierwotny wygląd budynków i rzeźb, dzięki czemu przywrócono jej dawny wdzięk.